Cześć, tu Wiesława. Witajcie moi drodzy. Dzisiaj zaczniemy od śniadania w barze w Sorrento, a później idziemy na dworzec, bo za kilka chwil jedziemy do Positano. A jak tam dojechać? Najlepiej autobusem z Città Sud, a przystanek znajduje się właśnie obok dworca kolejowego. Bilet za €20 kupiliśmy już wczoraj w tabakerii, ale można go kupić również u kierowcy w autobusie. Ruszamy w drogę. Za szybą autobusu widzimy oddalające się Sorrento i pierwsze zakręty, które są jeszcze całkiem delikatne w porównaniu z tymi, które czekają na nas dalej na najbardziej malowniczej drodze wiodącej wzdłuż wybrzeża Amalfi, rozpoczynającej się właśnie w Sorrento i mającej swój finisz w Salerno. Już widać zabudowania Positano. Wysiedliśmy na przystanku Chiesa Nuova i gdy tylko spojrzeliśmy w dół, odjęło nam mowę z wrażenia. Plan na dziś jest taki, by najpierw dotrzeć do centrum Positano oraz plaży Marina Grande. Przed nami wiele wąskich, naprawdę krętych uliczek z setkami schodów do pokonania. Zatrzymujemy się co chwilę i to wcale nie dla odpoczynku, ale by podziwiać bujną roślinność oraz widok na miasteczko, którego kremowe domy skrywające często luksusowe hotele wyglądają niczym przyklejone do zbocza góry. Mijamy mieszkańców, którzy niestrudzenie wdrapują się po niezliczonych schodach do swoich domów, zawsze pozdrawiających nas uśmiechem i buongiorno. Bo dodajmy, że Positano leżące na 8 km² zamieszkuje około 4000 osób, tworzących niezwykle zżytą i przyjazną społeczność. Jesteśmy już coraz bliżej celu, już coraz widoczniejsza jest charakterystyczna kopuła kościoła. I mijamy coraz więcej sklepów i restauracji, teraz po sezonie pracujących na zwolnionych obrotach, a niektóre są po prostu zamknięte. Na każdym kroku widzimy miejscowe wyroby ceramiczne. Nie mogę przejść obok nich obojętnie. Dla mnie to prawdziwe dzieła sztuki, zaklęte w zwykłym talerzu lub solniczce. A jeśli już mowa o sztuce, to przy Via dei Mulini, którą właśnie idziemy, mieści się galeria Franco Sensi Fine Art. Pasażem oplecionym roślinami i kolorowymi kwiatami, który latem daje wytchnienie przed upałem, dochodzimy do piazza Flavio Gioia. Witają nas piaskowo-kremowe mury Chiesa di Santa Maria Assunta oraz stojąca oddzielnie dzwonnica ze średniowieczną płaskorzeźbą nad wejściem. Obok dzwonnicy znajduje się Museo Archeologico Villa Romana Positano z kolekcją artefaktów z czasów rzymskich.
Wnętrze kościoła z barokowym wystrojem zawiera kilka eksponatów, a najważniejszym jest ikona, z którą wiąże się legenda o piratach, którzy w czasie sztormu mieli usłyszeć głos Madonny, który miał nakazać odłożenie ikony na brzegu i wtedy sztorm miał ustać. Na pamiątkę tego zdarzenia wzniesiono tutaj kaplicę, a następnie kościół. Ciekawym, charakterystycznym elementem świątyni jest kopuła wykonana z zielono-żółtej majoliki, lśniąca w słońcu. Z tarasu przy kościele już widzimy wulkaniczne piaski plaży Marina Grande oraz przystań, z której latem wyruszają łodzie wycieczkowe w rejsy po wybrzeżu Amalfi i na sąsiednie wyspy. Spiaggia Grande, jak sama nazwa wskazuje, jest to największa plaża miejska. Do lat 50. XX wieku w tym miejscu był po prostu port rybacki. Po słowach Johna Steinbecka zamieszczonych w jednym z amerykańskich pism wychwalających miasteczko, port przemieniono w plażę i do dzisiaj jest najpopularniejszym i ukochanym miejscem wśród amerykańskich turystów we Włoszech. Plaża o długości 400 metrów latem obstawiona jest setkami parasolek i leżaków, za korzystanie z których trzeba niemało zapłacić. W listopadzie bikini raczej nie wchodzi w grę, ale wsłuchiwanie się w falujące morze i obserwowanie zmieniających się magicznych obrazów na połyskującym czarnym piasku, malowanych morską falą, jest bezcenne i zachwycające. Opuszczamy Marina Grande, mijając rybackie łódki i rybaków pracujących przy naprawie sieci, by przenieść się na Via Positanesi d'America, która daje początek nadmorskiej drodze wyciętej w klifie z niewiarygodnie pięknymi widokami. Mijamy Torre Trasita, starą wieżę, obecnie mieszczącą mały hotel z tarasem na dachu. Trudno w nim o wolny termin, a cena za dobę? Nie pytajcie, ale cóż, kto bogatemu zabroni? Wracamy do całkiem darmowego spaceru z bezcennymi krajobrazami. Oprócz widoków, morza, skał, pięknej bujnej roślinności,
Natura daruje nam również coraz większe skrawki błękitnego nieba, zatem jest i szansa na słońce. Na chwilę zatrzymajmy się przy małej, uroczej plaży Arienzo, a od niej już kilka kroków dzieli nas od kolejnej, zupełnie pustej, Spiaggia Fornillo. Na skraju plaży mieści się saraceńska wieża Torre Fornillo, znana również jako wieża Clavel, od nazwiska bogatego profesora z Bazylei, który kupił wieżę w 1909 roku. Pięknie spędziliśmy czas na Spiaggia Fornillo, zwłaszcza że słońce uraczyło nas swoimi promieniami, ale czas ruszać dalej. Wspinamy się niezliczonymi schodkami, wędrując labiryntem wąskich uliczek. Zazdrościmy mieszkańcom, że mają takie widoki na co dzień. Jednak są też trudy życia na zboczu góry. Wyobrażacie sobie robić remont domu, gdzie wszystkie potrzebne przedmioty trzeba wnieść na plecach lub za pomocą specjalnych wózków na gąsienicach? Nawet większe zakupy pewnie bywają uciążliwe. Mimo wszystko jest to miejsce magiczne i dla wielu po prostu nie do zastąpienia. Jak mówi jedna z legend, to grecki bóg mórz Posejdon miał stworzyć to miejsce jako prezent dla swojej ukochanej nimfy o imieniu Positea. Być może od niej miasteczko wzięło swą nazwę. Dzisiaj wiele młodych par przyjeżdża zawrzeć tutaj związek małżeński w tej pięknej scenerii. Również wiele gwiazd światowego formatu spędza tu wakacje. Tutaj podobno powstał utwór Midnight Rambler Rolling Stonesów. W Positano realizowano również zdjęcia do kilku filmów, między innymi do filmu Utalentowany pan Ripley z Mattem Damonem oraz Pod słońcem Toskanii.
Spacer jest naprawdę fantastyczny, ale i wyczerpujący. Dlatego głód już daje nam się we znaki. Wracamy do Spiaggia Grande. Tam wcześniej mijaliśmy czynną restaurację Tre Sorelle. Tutaj zjemy obiad. Makaron smakował bardzo i Pinot Grigio też, zwłaszcza na tle morza i nieba. Jest taka piękna pogoda, że koniecznie trzeba skorzystać z poobiedniego odpoczynku na plaży. Zatem popatrzmy i posłuchajmy szumu fal. Positano na każdym kroku oferuje rajskie widoki, ale teraz znajdujemy się w prawdziwym raju dla łasuchów. Na tarasie kawiarni Paradise zjemy delicje al limone, popijając wyborne espresso. Jest już późne popołudnie. Nauczeni doświadczeniem, nie zostawiamy się do ostatniego autobusu, więc będziemy już kierować się w stronę przystanku. Jeśli myślicie, że to będzie nudna droga, to jesteście w błędzie. Mijane krajobrazy są po prostu niesamowite, zwłaszcza w blasku popołudniowego słońca.
wgryza się głęboko. To miejsce jak ze snu, które wydaje się nie być prawdziwe, kiedy tam jesteś, ale staje się tak prawdziwe, kiedy wyjeżdżasz. To słowa wspomnianego wcześniej Steinbecka opisującego Positano i trudno się z nim nie zgodzić. Trwając w tym śnie, czekamy cierpliwie na nasz autobus. Trzeba się liczyć z opóźnieniami, bo amalfitańska droga jest kręta i miejscami tak wąska, że trudno się minąć z autobusem, dlatego często auta muszą się cofać i robią się korki, ale w tym czasie można popatrzeć na morze i dalej śnić sen o Positano. Mam nadzieję, że i Wam się przyśni to niezwykłe miasteczko, a gdy się już obudzicie, to nie zapomnijcie o dodaniu łapki, komentarza oraz subskrypcji pod filmem. Dziękuję, że byliście. Ci vediamo. Ciao!